Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Ci aplikację do nauki języków obcych ELSA. Myślę, że niewiele osób słyszało o tej aplikacji, a warto o niej wspomnieć, bo to nie jest taka zwykła aplikacja do nauki języków. Za chwilę zobaczysz dlaczego. Do moich testów wybrałem język angielski na poziomie średnio zaawansowanym. W mojej recenzji pokażę Ci pełną wersję tej aplikacji, wersję premium. Na początku korzystania z tej aplikacji musimy określić poziom, na jakim jesteśmy, do czego jest nam potrzebny dany język, ile czasu dziennie chcemy poświęcić na naukę i czy chcemy dostawać powiadomienia o codziennych lekcjach. W aplikacji ELSA są 4 główne tryby nauki. Są to codzienne lekcje, wymowa, kategorie tematyczne i certyfikaty. Za chwilę pokażę Ci, jak to wygląda w praktyce. Zacznijmy od codziennych lekcji. W praktyce wygląda to na przykład tak, że musimy wybrać słowo, które słyszymy, na przykład z pary podobnych słów, takich jak rap i lap. Inne ćwiczenia polegają na tym, że trzeba wypowiedzieć słowo, które wyświetla się na ekranie i nasza wymowa jest oceniana na podstawie algorytmu tej aplikacji, jest oceniana w procentach i nie zawsze działa to idealnie, natomiast moim zdaniem działa to wystarczająco dobrze. I kiedy wypowiedziałem na przykład słowo have niepoprawnie, czyli powiedziałem have, no to aplikacja już rozpoznała, że wymowa jest niepoprawna. Są też ćwiczenia związane z wymową na przykład dyftongów, czyli połączeń dwóch samogłosek, albo są takie ćwiczenia, kiedy musimy wypowiedzieć dane słowo z odpowiednim akcentem, zaakcentować właściwą sylabę i to też działa całkiem dobrze. Kiedy akcentowałem nie tą sylabę, co trzeba, to aplikacja to rozpoznawała. Warto powiedzieć, jakie informacje mamy tutaj podane, kiedy na przykład wyświetla się jakieś słowo do wymówienia. Mamy transkrypcję fonetyczną i to jest poprawna transkrypcja zapisana alfabetem fonetycznym, a nie jakaś pseudotranskrypcja po polsku, bo takie rzeczy też czasami się zdarzają. Po rozwinięciu mamy też definicję tego słowa po angielsku i mamy też przykładowe zdanie. I możemy to słowo odsłuchać, możemy je też odsłuchać w zwolnionym tempie i jeżeli uznamy to słowo za przydatne, możemy je dodać do listy słówek, możemy sobie tworzyć takie listy słówek. Innym przykładem ćwiczenia jest rozmowa, w której musimy odczytywać podane zdania. Are you working or studying now? Jest to taka symulacja prawdziwej rozmowy z tą różnicą, że nie mówimy od siebie, tylko czytamy to, co jest już napisane. Jeśli chodzi o te codzienne lekcje, to tylko taka jedna lekcja jest dostępna danego dnia, nawet jeśli wykupimy wersję płatną. Nie da się przejść do kolejnej lekcji, musimy po prostu zaczekać do następnego dnia. Kolejnym trybem jest wymowa i to jest trochę mylące, bo tak naprawdę cała ta aplikacja opiera się na ćwiczeniu wymowy i na początek mamy krótką rozgrzewkę, musimy wypowiedzieć parę słów i potem mamy zazwyczaj jakąś teorię, omówienie jakiegoś zagadnienia związanego z wymową. Może to być na przykład wymawianie spółgłosek na końcu wyrazu, które mogą być albo dźwięczne, albo bezdźwięczne, tak jak w parze słów face i phase. I to jest omówione w bardzo przystępny i zrozumiały sposób, oczywiście w języku angielskim. Pronouncing sounds clearly at the ends of words is very important in English. Mispronouncing or completely skipping these ending sounds is a common mistake for English learners. In this video, we're going to walk through some of those mistakes and teach you how you can avoid them. Let's start with a few common pairs of ending sounds. W innej lekcji omawiana jest na przykład wymowa fonemu szła. Nie widziałem tego w innych aplikacjach. Jest to na pewno bardzo profesjonalne i bardzo zaawansowane podejście do nauki wymowy w języku angielskim. Jest to coś, z czym stykamy się na
dalszych etapach nauki, więc jeżeli zależy Ci na ćwiczeniu wymowy i na komunikacji ustnej, to na pewno bardzo dużo nauczysz się z tej aplikacji. Kolejny tryb nauki to sekcje tematyczne i tutaj mamy wiele różnych tematów do wyboru, takich jak praca, wakacje, zdrowie, edukacja, związki. Ja wybrałem na przykład zdrowie i wizytę u lekarza i tutaj możemy przećwiczyć dialog, który mógłby mieć miejsce w gabinecie lekarskim. Jest to na pewno ciekawe ćwiczenie. Można też na przykład przećwiczyć rozmowę na lotnisku. Hello, could I see your boarding pass, please? I tutaj wcielamy się w rolę turysty, który nadaje bagaż na lotnisku i okazuje się, że ten bagaż jest za ciężki i tak wygląda ten dialog. Myślę, że te dialogi są na pewno przydatne i są to takie sytuacje z życia codziennego, które faktycznie mogłyby się wydarzyć w prawdziwym życiu. Ostatnim trybem nauki są certyfikaty i polega to na tym, że aplikacja przygotowuje nas do określonego certyfikatu. Natomiast jest to coś, za co musimy zapłacić osobno, nawet jeśli mamy płatną wersję aplikacji. I kosztuje to od kilku do kilkunastu dolarów, natomiast tego nie testowałem, ale jest to na pewno plus, bo nie przypominam sobie czegoś takiego w innych aplikacjach. Jest jeszcze coś bardzo ważnego w tej aplikacji, o czym nie wspomniałem. Jest to możliwość swobodnej rozmowy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bo ta aplikacja właśnie w dużej mierze opiera się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. I wspomniałem już wcześniej o tym, że możemy ćwiczyć takie proste dialogi, które polegają na tym, że musimy po prostu odczytać zdania, które wyświetlają się na ekranie. Natomiast w tym trybie nauki możemy mówić, co tylko chcemy. I możemy wybrać rodzaj rozmowy. Może to być rozmowa ze znajomym, może to być zapytanie kogoś o drogę, może to być rozmowa kwalifikacyjna i tak dalej. Ja wybrałem rozmowę ze znajomym i muszę przyznać, że aplikacja bardzo dobrze rozpoznaje, co mówię, a ta koleżanka, z którą rozmawiam, rzeczywiście reaguje na moje słowa. Działa to bardzo fajnie i jest dobrą imitacją prawdziwej rozmowy. Koleżanka mówi o tym, że zmieniła niedawno pracę. Ja zapytałem, jaka to praca. Ona mi odpowiedziała, potem zaproponowałem jej pójście na kawę, ona się zgodziła, więc naprawdę muszę przyznać, że jest to fajne urozmaicenie nauki. Jeżeli nie masz żadnego native speakera, z którym mógłbyś regularnie rozmawiać, to ta funkcja na pewno bardzo przypomina rozmowę z prawdziwym człowiekiem. Później zacząłem sobie trochę robić jaja z tej koleżanki. Powiedziałem, że tak naprawdę jej nie lubię i że nie chcę żadnej kawy i że w ogóle to jest głupia i ona na to grzecznie zaproponowała zakończenie rozmowy. Zrobiłem to, bo byłem ciekawy, jak zachowa się aplikacja w tej sytuacji. I po rozmowie dostajemy feedback, dowiadujemy się, co możemy poprawić, co było dobre, jakich słów mogliśmy użyć w danej sytuacji, jakie błędy popełniliśmy i tak dalej, więc to są na pewno bardzo przydatne informacje. Ja dostałem na przykład taką poradę, że powinienem być trochę milszy i że nie powinienem obrażać tej koleżanki. No i to jest na pewno dowód na to, że ta sztuczna inteligencja rzeczywiście analizuje to, co mówimy, a nie generuje jakieś losowe porady. Myślę, że jest to coś, co bardzo wyróżnia tą właśnie aplikację. Nie powiedziałem o tym, ile Elsa kosztuje. Mamy do wyboru dwie wersje płatne, Pro i Premium. Wersja Premium jest lepsza i oferuje na przykład feedback od sztucznej inteligencji, przygotowanie do egzaminów ustnych czy prezentacji, zaleca nam, jakiego słownictwa powinniśmy się nauczyć i tak dalej, więc przypomina trochę bardziej prawdziwego nauczyciela i wersja Pro, czyli ta troszkę gorsza, kosztuje $142 na rok, a wersja Premium
kosztuje $170 na rok. Możemy też zapłacić za 3 miesiące, ale wtedy oczywiście w przeliczeniu na miesiąc wyjdzie to drożej. I przed wykupieniem płatnej wersji możesz testować płatną wersję aplikacji, wersję premium przez 7 dni zupełnie za darmo. Podsumowując, czy warto korzystać z aplikacji Elsa? Moim zdaniem tak, bo jest to aplikacja, która wyróżnia się spośród innych aplikacji, głównie dzięki temu, że w jakiejś części opiera się na sztucznej inteligencji, która jest wykorzystywana do personalizacji nauki i dodawania nam feedbacku. Aplikacja Elsa jest na pewno nastawiona na mówienie i na komunikację ustną. Oczywiście można się z niej nauczyć jakiegoś słownictwa, ale mówienie jest na pewno na pierwszym miejscu. Jeżeli to jest Twoim priorytetem, to na pewno warto zainstalować tą aplikację i wykupić również płatną wersję. Korzystanie z tej aplikacji w praktyce wygląda tak, że przez większość czasu mówisz i jest to coś bardzo pozytywnego, bo korzystając z większości aplikacji jesteśmy raczej bierni, a rzadko mamy okazję coś powiedzieć, natomiast w tym przypadku przez większość czasu jesteśmy zmuszeni do tego, żeby mówić. Nie przypominam sobie, żebym musiał napisać jakiekolwiek słowo korzystając z tej aplikacji, to się chyba ani razu nie zdarzyło, wszystko musiałem powiedzieć. Być może minusem tej aplikacji jest to, że ćwiczenia mogłyby być trochę bardziej zróżnicowane, ale ogólnie rzecz biorąc jest to ciekawa aplikacja, która spodobała mi się i gdybym musiał wybierać między jedną z tych najpopularniejszych, najbardziej znanych aplikacji, a Elsą, to myślę, że wybrałbym właśnie Elsę. Jeżeli zachęciłem Cię do korzystania z tej aplikacji, albo jeżeli już korzystałeś z tej aplikacji, to daj o tym znać w komentarzu. Na koniec zachęcam Cię do obejrzenia moich poprzednich recenzji aplikacji do nauki języków. Jest ich już ponad 10. Jeśli wejdziesz na mój kanał, to znajdziesz tam całą playlistę z tymi recenzjami. I przypominam też, że warto subskrybować ten kanał, jeśli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego, bo znajdziesz tutaj wiele wartościowej wiedzy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.